Serdecznie zapraszam do odcinka 92 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 29. W poprzednim 91 odcinku opowiedziałem o Kabale i grupie religijnej nieuznającej Talmudu i pism rabinicznych. W tym odcinku opowiem o pochodzeniu Samarytan. Kiedy król Asyrii Sargon II najechał na królestwo Izraela w 722 roku przed naszą erą, rozpoczął wysiedlanie Izraelitów zgodnie z praktyką stosowaną przez ówczesnych władców. Wkrótce wysiedlono część Rzymian w głąb Asyrii, a na ich miejsce sprowadzono innych mieszkańców Imperium Asyryjskiego. W czasie pierwszego przesiedlenia w 721 roku przed naszą erą sprowadzono do Samarii ludność z 5 północno-mezopotamskich prowincji, w tym również z prowincji Kutim. Dlatego też Rzymianie nazywali Samarytan Kutim, aby podkreślić, że nie są Rzymianami i tym samym należą do narodów nierzymskich. Oprócz nazwy Kutim używano nazw Sydończycy, Szachemici i Amchaeryci, czyli cudzoziemcy. Samarytanie byli bardziej otwarci niż ludność rzymska i dochodziło do wielu małżeństw mieszanych. Nie chcieli również burzyć lokalnych świątyń i przenosić całego kultu Boga Jahwe do Jerozolimy, co nastąpiło w okresie od IX do VII wieku przed naszą erą. Kiedy król Babilonii Nabuchodonozor II pokonał i zniszczył Judę w 586 roku przed naszą erą, doszło ponownie do przesiedleń ludności rzymskiej. A kiedy Rzymianie powrócili jesienią 538 roku przed naszą erą, nie chcieli uznać Samarytan za współwyznawców. Co więcej, postawili Samarytanom warunki porzucenia nierzymskich małżonek, zrezygnowania z własnych zwyczajów i zwrócenia dawnych rzymskich majątków nadanych im przez Babilończyków. Oczywiście Samarytanie odmówili bezczelnym żądaniom Rzymian i pomimo, że posiadali świątynię na górze Gerazim, zaofiarowali się wesprzeć odbudowę świątyni Salomona. Jednakże Rzymianie pod przewodnictwem Ezdrasza i Nehemiasza odrzucili pomoc, uznając Samarytan za nieczystych rytualnie. Nawet współcześnie ortodoksyjni Rzymianie twierdzą, że Samarytanie nie należą do ich wspólnoty i są nie Rzymianami. Kiedy w latach 350 do 330 przed naszą erą Samarytanie wybudowali własną świątynię na górze Gerazim, uznali Rzymian za apostatów, czyli lud odrzucający swoją religię. Samarytanie uznawali jedynie pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu i około IV wieku opracowali własną wersję Tory, jak również posiadali własny kalendarz. Rzymianie stali się ich zaciętymi wrogami i wykorzystywali swoje ogromne wpływy na dworze władców Persji przeciwko Samarytanom. W pewnym okresie Samarytanie utworzyli nawet autonomiczne państwo ze stolicą w Sychem. Kiedy Machabeusze wzniecili powstanie przeciwko Rzymowi w połowie II wieku przed naszą erą, Samarytanie poparli Seleucydów, dynastię helenistyczną założoną przez Seleukosa. Dynastia ta panowała na początku w Babilonii, a od III wieku przed naszą erą w Syrii. W 128 roku przed naszą erą Samarytanie zostali zaatakowani przez hasmonejskiego króla Jana Hirkana, a ich świątynia na wzgórzu Gerazim, będąca dla Rzymian symbolem bałwochwalstwa, została zniszczona. Kiedy Rzymianie po raz kolejny powstali przeciwko Rzymowi w 66 roku naszej ery, Samarytanie nie przyłączyli się do rebelii. Dla wyjaśnienia, Machabeusze, znani również jako Hasmoneusze, byli judejskim rodem kapłańskim,
który po powstaniu Machabeuszy stał się dynastią panującą w Judei. To właśnie Juda Machabeusz wkroczył do zdobytej Jerozolimy w 165 roku naszej ery i poświęcił odbudowaną świątynię. Według przekazów rzymskich nastąpił wówczas cud, podczas którego jednodniowe zapasy oliwy do palenia w menorze wystarczyły na dni 8. Stąd powstało święto rzymskie Hanuki. Po upadku powstania rzymskiego Szymona bar Kochby Rzymianie sami odbudowali świątynię na Gerazim, na miejscu świątyni Zeusa zbudowanej przez cesarza rzymskiego Hadriana i umożliwili Samarytanom sprawowanie tam paschy. W czasie trwania powstania żołnierze bar Kochby prześladowali i zabijali chrześcijan za odmowę porzucenia wiary i uznania bar Kochby za Mesjasza. Od tego momentu, czyli od roku 135 naszej ery, aż do końca ery rzymskiej, jedynym rzymskim cesarzem prześladującym Samarytan był Lucius Aurelius Commodus. Samarytanie założyli liczne, dobrze prosperujące kolonie, między innymi w Damaszku, Kairze i Gazie, które przestały istnieć dopiero pod koniec XVI wieku. W oparciu o zapiski karaimskie, kolonia egipska w Kairze zakończyła swoją działalność dopiero pod koniec XVIII wieku. Sami Samarytanie twierdzą, że są potomkami 10 plemion Izraela, zamieszkujących terytorium Samarii, głównie pokolenia Efraima, ale istnieli już jako odrębna grupa w czasach Mojżesza. Samarytanie zaprzeczają również, że kiedykolwiek stanowili jeden naród z Rzymianami, co potwierdzają muzułmańscy historycy. Samarytanie przedstawiani w Nowym Testamencie to ludzie dobrzy i uczynni. W Ewangelii według świętego Jana czytamy o wydarzeniu, które miało miejsce w miasteczku samarytańskim Sychar, kiedy Jezus zmęczony drogą usiadł przy studni. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Rozmowa Jezusa z kobietą kończy się słowami: rzekła do niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem nim ja, który z tobą mówię. Wygląda na to, że Samarytanie nie mieli wiele wspólnego z Rzymianami, którzy ich nienawidzili, gdyż reprezentowali cechy charakteru odrzucane przez Rzymian, wywołujących wojny i powstania zarówno z Grekami, jak i Rzymianami. Zamiast czerpać korzyści z kultury greckiej czy rzymskiej, woleli służyć szatanowi pod pretekstem rzekomych prześladowań religijnych. Odrzucili Jezusa Chrystusa i religię chrześcijańską w zamian za talmudyczne prawo i kabalistyczne przesądy, przez co także zdradzili samego Boga Jahwe. Powstaje więc pytanie, jak do tego doszło, że zło ostatecznie zatriumfowało w ich judaistycznych sercach. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 92, w którym opowiedziałem o konflikcie Samarytan z Rzymianami. Serdecznie zapraszam do odcinka 93 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan,
Część 30.